straciłem dorobek życia. I mimo wszystko idziesz pomagać, ratować coś, co jeszcze wtedy świeżo po tej komunie było nie moje. Czasami wychodzili tacy ludzie, którzy naprawdę nie chcieli być tymi liderami. Ale oni po prostu brali na klatę to, że trzeba coś zrobić. Ludzie poświęcali wiele dla zwierzęcia, dla bliskiej osoby, czy nawet nieznajomej osoby. Nigdy nie wiesz co, nigdy nie wiesz kiedy i nie możesz z tym nic zrobić. Zaraz, Irku, o twojej roli w serialu Wielka Woda, ale ciebie, Tereso, że jesteś tutaj dzisiaj z nami. Pracowałaś w zespole lotnictwa sanitarnego we Wrocławiu. Twój pierwszy wyraz, który pojawia się w głowie, jak myślisz o tym, co działo się ćwierć wieku temu we Wrocławiu, o wydarzeniach, w których brałaś udział. Jakie to jest słowo? Było to inny świat. Wręcz zupełnie apokalipsa wręcz nawet, jeśli można takiego określenia użyć. Ponieważ znałam miasto i okolice z racji tego, że latałam na szybowcach, na samolotach. Ja znałam doskonale teren wokół, nie tylko miasta, ale i teren wokół, więc łatwo mi było trafić w tamtych latach, gdzie nie było tak GPS-ów jak teraz. Niemniej nasze zadanie miało bardzo szerokie spektrum, ponieważ rozwoziliśmy i żywność już w tej jakby drugiej fazie powodzi. Śmigłowce latały z goprowcami, niosąc pomoc ludziom zagrożonym w zalanych terenach, ale też swoje działania wykonywaliśmy. Czyli niezależnie od tego, jakie były zadania zewnętrzne, pracując w tym zespole ratownictwa, trzeba było, nie wiem, wozić na przykład ludzi do przeszczepów? Dokładnie tak, do dializ, do przeszczepów, do szpitali. To też było przez dyżurnego korygowane i nie wszystkie śmigłowce w danym dniu od rana, od świtu do nocy, że tak powiem, latały na akcję powódź, które wykonywały te zadania takie, które zostały, że tak powiem, zlecone. Chciałam ciebie, Irku, zapytać o twoje doświadczenie osobiste powodzi, bo taką przeżyłeś, na razie abstrahując od postaci Andrzeja Rębacza, którego grasz w serialu. Ty powódź przeżyłeś w 81. Tak, 81, 82. To była powódź w Płocku. To jest jakaś moja trauma, tak? Bo to tu czołgi idą na Petrochemię, 13 grudnia. A, no tak, jeszcze stan wojenny. Ja z sankami, z kolegą zrywam obwieszczenie, a potem nagle jest powódź w Płocku i krak, która niszczy, właściwie gruzuje domy, płyną zwierzęta rzeką. To jest straszne. Wtedy była taka sytuacja, że właściwie cały lewy brzeg Wisły od Wyszogrodu do Włocławka został zalany i to było też ponad 10 000 hektarów zalanych. Ty powiedziałeś o tym, że masz jakiś rodzaj traumy. To zostaje, nie? Ja zostaję w dziecku, kiedy patrzy na taki żywioł, widzi lód, widzi wodę, widzi bezradność, widzi ludzi, którzy chcą pomocy i nie chcą pomocy, którzy się rozdzielają, którzy, nie wiem, dorośli idą spać w szkołach, dzieci gdzieś po domach. To był bałagan, to jeszcze jest komuna. Ja mieszkałem w takim dużym bloku, bardzo dużym bloku i w tym bloku było bardzo dużo powodzian. Te twoje wakacje 97 roku, kiedy na Dolnym Śląsku i na tych moich terenach, naszych terenach, działo się to, co się działo. Ty wtedy pracowałeś nad morzem. Z kolegą wymyśliliśmy, że będziemy grać bajki. Zapakowaliśmy jakieś rzeczy do mojego samochodu i w ciągu miesiąca zagraliśmy tam 103 bajki dla różnych kolonii i różnych takich... Nad Bałtykiem. Nad Bałtykiem, tak. Między Łebą a Helem, w każdej miejscowości. I to było przedziwne, bo tam dużo było kolonii i harcerzy z Wrocławia. Graliśmy też dla nich. Graliśmy dla nich, byli bardzo smutni. Bardzo smutni. Te pani opiekunki były przerażone, nie wiedziały, co mówić, właściwie wisiały cały czas na telefonach. Te relacje z Wrocławia były takie, wiesz, wybijające, no bo my przychodzimy tutaj zagrać bajkę dla dzieci, a dzieci się martwią, czy mają wracać do rodziców, czy nie wracać do rodziców, czy mają jeszcze dom, czy będą chodziły do szkoły. Na pewno to był taki bolesny szpagat dla nich,
pomiędzy miejscem zamieszkania a tą ucieczką, bo bardzo często rodzice wypychali te dzieci na kolonie i te kolonie też były przepełnione. No ale to pewnie wypychali też z tego powodu, że woleli Tak, załatwiać było sprawę. bezpieczniej, tak. Dla nich było Tak, tak. bezpieczniej. Tereso, czy ty możesz powiedzieć, pomimo słowa apokalipsa, które używasz w odniesieniu do tego, co się w mieście i w okolicach działo, że jednak jest wartość tego tragicznego, dramatycznego zdarzenia, wartość, która się nazywa solidarność i empatia? Ja potwierdzam, przyznaję. Wtedy, w okresie, kiedy ta woda do Wrocławia nadchodziła, to nie było tak z dnia na dzień. Ona się po prostu powiększała. Więc ludzie nie tylko z Wrocławia, trzeba zauważyć, że ludzie z całej Polski naprawdę ogromne wsparcie rzeczowo-finansowe dawali, żeby ludziom tym zalanym, w potrzebie będącym, dowieść, że tak powiem, pomoc. Tereso, ważnym elementem, albo może nawet powiedziałabym bohaterem w serialu Wielka Woda, jest wrocławski dach, czyli dachy domów Wrocławia. Tam się dużo dzieje, główna bohaterka tymi dachami się też przemieszcza, ale pomyślałam o tym, że skoro ty widziałaś z góry i widziałaś te dachy, to musiałaś widzieć więcej niż my wszyscy z innego poziomu. Z tych przekazów historycznych czy dokumentalnych wiemy też, że tam się toczyło jednokrotnie wrocławskie życie, no bo nie było gdzie. Pierwsze partery czy pierwsze piętra były zalane, ludzie wychodzili na dach. To pamiętajmy, że to było lato. Toczyło się, duży cudzysłów, w miarę normalne życie. Widziałaś to latając? Ludzie wyszli na dachy, bo mieszkania były zalane, bo chcieli się może lepiej poznać z sąsiadami. Były grille, było piknikowanie, było i piosenki, te flagi, o których mowa w potrzebie i nie w potrzebie. No, dzieci się bawiły wokół rodziców też na dachach. Trzeba było to przetrwać. Zastanówmy się, jak byśmy się zachowali dzisiaj, tak? W obliczu takiej tragedii, że ja, Magda, ty, Irek, ty, Teresa, po prostu w ciągu dnia tracicie, jak mówili ludzie, powodzianie, straciłem dorobek życia. I mimo wszystko idziesz pomagać, ratować coś, co jeszcze wtedy świeżo po tej komunie było nie moje, nie? To było takie nie wiadomo czyje, a miasto to jest czyje. Takie sytuacje w ogóle wyzwalają różne postawy. No, takie odruchy, tak. Tych, którzy uciekają i mają swoje takie małe kręgi egoistyczne, które też są do zrozumienia. No tak, to jest działanie w jakimś lęku, tak? Ktoś ratuje siebie, swoją rodzinę, nie wiem, dobytek. A są ludzie, którzy jakoś czasami nawet dla mnie zaskakująco niekompatybilni na przykład z wyglądem. Nagle jakiś szczupły mężczyzna albo nieduża dziewczynka ładuje jakiś worek z piachem albo pyta się o to, czy właśnie komuś dowieść wodę czy chleb. Ludzie sami chcieli być, że tak powiem, przywódcami, żeby pokierować ludźmi, którzy przychodzili. On chce pomagać, ona chce pomagać. Po prostu z jakiejś grupy ludzi wyłaniali się samozwańczy. Czasami są tacy ludzie, którzy mają wiedzę, mają umiejętności i inni, chcąc nie chcąc, do nich lgną. No bo jeżeli ktoś był strażakiem, no to chyba jakoś tam będzie wiedział, jak z tym wszystkim sobie dać radę. Jakiś jest ogarnięty facet. No to do niego wszyscy biegną. Nagle ktoś ma jakąś wiedzę z innych czasów, nawet wojny, nawet jest starszy i mówi, a wiesz, bo to wtedy tam jest jakaś łódź, która by nam się przydała. Ktoś się zna na drzewach. I mówi, patrz, chyba schną albo żółkną, albo brązowieją drzewa. Chyba gniją korzenie, to chyba woda podchodzi. To mi się takie rzeczy bardzo podobały i czasami wychodzili tacy ludzie, którzy naprawdę nie chcieli być tymi liderami. Ale oni po prostu brali na klatę to, że trzeba coś zrobić. No ktoś musi wyprowadzić te zwierzęta, ktoś musi uratować te dzieci. Zrodziła się taka społeczność, chyba to też integracja, czy młodszych, czy starszych, bo to przecież trwało. To nie trwało 2, 3, 5 dni. Naszym zadaniem też było wykryć, że tak powiem, gdzie ludzie potrzebują pomocy i dostarczyć im Ale to, jak to się wykrywa z powietrza?
Jak to No, robiłaś? jeśli się leci na wysokości 20-50 metrów śmigłowcem, to zobaczysz, co ludzie potrzebują. Zrobisz zapis, odczytasz, że tak powiem, ich rozmowę. Czyli ty nie Byliśmy. lądowałaś, ty wisiałaś nad tymi dachami. Tak, no jak nie była woda, to tylko, że tak powiem, wisiałam. No właśnie. A twoja postać Andrzeja Rębacza w serialu też nie jest 1 do 1 postacią wzorowaną na tamtejszym realnym przywódcą buntu i przywódcą mieszkańców terenów, które miały zostać zalane po wysadzeniu wałów w tych okolicach. To, co najbardziej lubię w tej postaci, to, że ona nie jest jednoznaczna, że ona pozwala mi jako widzowi rozumieć, nie rozumieć, zgadzać się, nie zgadzać się, widzieć człowieka. Fajne to. To miłe, to miłe. Znaczy, ja myślę, że i scenariusz, i wydarzenia dały taką możliwość zbudowania postaci z prawdziwego źródła, różnego. Tak? W tym źródle byli różni ludzie. Fajniejsi, mniej fajni, bogaci i biedni, ci, którzy byli takimi bohaterami i liderami, a ci też tacy, którzy byli z cienia. Nagle się okazuje, że coś potrafi. Nagle się okazuje, że za nim idą ludzie. Nagle okazuje się, że wychodzi charakter jego ojca z niego. To też niezwykłe, bo ojca gra Jerzy Trela. I to było niezwykłe w ogóle spotkanie. Absolutnie wybitnego aktora i wspaniałego człowieka. I tak naprawdę ten kręgosłup, który Andrzejowi Rębaczowi dał ojciec, on nagle się konstruuje tutaj. Żeby było śmieszniej, to jeszcze przyjeżdża jego syn. Który ma bardzo Który ważną jest rolę do Niemcem. odegrania. Który jest Niemcem. Zaczyna się komplikować ta sytuacja. Ale pewnie pytasz mnie o postawę. Znaczy ja myślę, że Andrzej Rębacz jest bardzo przyzwoitym człowiekiem. Prawym. Natomiast wybory, które podejmuje, one okazują się różne potem w ocenie. Ponieważ on nie ma wiedzy. Jeżeli uratuje wały, to co? To gdzieś tam się zaleje? A skąd on może wiedzieć? Jeżeli uratuje te zwierzęta sąsiada, to zrobi coś złego? A potem to konfrontuje. Konfrontuje to z zalanym Wrocławiem, z tragedią miasta, ale też z wrogością. No bo nagle okazuje się, to jest ten, co doprowadził do zalania Wrocławia. Nagle okazuje się, że bo wy na wsi to zawsze jesteście mądrzejsi, tak? I nie myślicie o nas. Wy tam jakoś na wsi to przeżyjecie. To macie kurkę, to macie jajko. To będzie okej. Miastowi versus Tak. reszta Jest jakaś świata. wrogość. Tam jest jedna z najpiękniejszych, najbardziej mnie poruszających scen, kiedy twój bohater płynie po ojca i do tej łódki wsiada ten ktoś, kiedy spotykają się właśnie te dwa światy, kiedy spotyka się to, co należało zrobić, a co nie zostało zrobione, a co można było zrobić i nagle dla mnie jako widza w tej jednej scenie, na tej łódce, kiedy ty spotyka się postać grana przez Tomka Szucharda, nagle w mojej głowie wybuchła po prostu feria 1000 pytań, na które nie ma odpowiedzi. I moim zdaniem to jest, takie też jest życie, że nie ma odpowiedzi. Nigdy nie wiesz co, nigdy nie wiesz kiedy i nie możesz z tym nic zrobić. I można powiedzieć, że to jest piękno życia, można powiedzieć, że też jest to tragizm istnienia.